Subaru Outback z 2020 roku zasilane doładowaną jednostką z bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemności 2400 cm3, rozwijającą moc 264 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy na poziomie 366 Nm jest optymalnie rozwijany do współpracy ze skrzynią biegów Lineartronic, czyli CVT z wirtualnymi biegami. Subaru stoi kością w gardle wszystkim posiadaczom aut innych marek, dumnie noszących na tylnej klapie oznaczenie 4x4. Różnice między wydmuszkami a prawdziwą quattrówką obnażają już pierwsze zimowe przymrozki. I to zarówno w mieście, jak i poza nim. Oczywiście nie pozostaje to bez wpływu na spalanie, ale o tym potem. Prezentowany egzemplarz to import z rynku kanadyjskiego, więc na szczęście wszelkie pomiary dokonywane są w znanych nam jednostkach. Auto wyposażone komfortowo, z dużego wyświetlacza obsługuje się większość funkcji, a na szczęście gałki i przyciski nie zanikły całkowicie. Poza tym sporo funkcji obsługujemy z kierownicy, w tym przypadku podgrzewanej. Nie sposób przejść bez komentarza obok systemów wspomagania kierowania pojazdem, bo są one tu rozwinięte wręcz nadmiernie. Dwie kamery i bardzo efektywny radar w połączeniu z aktywnym tempomatem robią robotę. Żeby jeszcze tempomat przyjmował prędkość większą niż 145 km/h. Ale cóż, każda automatyka ma swoje limity. W odróżnieniu od wolno ssącej wersji dostępnej w Europie, czytaj dla cierpliwych i spokojnych kierowców, dawniej 175, a obecnie 169-konnej, doturbionym Subaru można się już naprawdę dynamicznie przemieszczać. A jeśli już jedziemy szybciej, to próbując uzyskać podobną dynamikę, turbinowa wersja okazuje się być dużo bardziej ekonomiczna. Co by jednak nie mówić, ja jeżdżąc obydwoma wersjami dynamicznie i głównie po mieście, nigdy nie osiągnąłem jednocyfrowego spalania. Są zapewne tacy, którzy potrafią. Dla właścicieli chcących korzystać z samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem, zanim następne przepisy całkowicie nie usuną z samochodów pedału gazu, przygotowaliśmy ofertę konwersji Subaraka na LPG, aby zoptymalizować koszty tej przyjemności. Do zabudowy użyto komponentów Landi Renzo. Reduktora Landi Renzo Li10 Turbo Maggiorato, wtryskiwaczy Landi Renzo Gears, sterownika Landi Renzo DI60 NG2, emulatora wtryskiwaczy. Prototypowy i wkrótce dostępny sterownik został zamontowany obok swojego benzynowego odpowiednika. W połączeniu z emulatorem wtryskiwaczy ich zaawansowane strategie pozwolą bezkolizyjnie współpracować z tym wymagającym elektronicznie silnikiem, osiągając bardzo zadowalające wyniki spalania obu paliw. Reduktor znalazł miejsce na podszybiu po stronie pasażera. Miejsce to gwarantuje krótkie przewody ogrzewania reduktora i relatywnie łatwy dostęp obsługowy. Relatywnie, bo jak to w Subaru, pod maską trudno opchnąć piłeczkę ping-pongową, a co dopiero reduktor. Aby zoptymalizować długość rurek podających gaz, wtryskiwacze Gears zostały zamontowane w dwóch blokach po dwa. Są one zasilane z osobnych wyjść reduktora, z osobnymi filtrami fazy lotnej. Wtryskiwacze są wzajemnie kompensowane, a czujnik ciśnienia gazu mierzy je w obu odnogach magistrali gazowej. Odwierty poddysze gazowe wymagają precyzji i znajomości budowy kolektora. Podczas eksploatacji na gazie pobierana jest śladowa ilość benzyny w celu zachowania wtryskiwaczy w odpowiedniej kondycji. Zależy ona od ciężaru prawej nogi kierowcy. Pod moją, raczej ciężką nogą, auto paliło nieomal 13 litrów na 100 km benzyny. Obecnie to lekko powyżej 14 LPG i około 2 litrów benzyny. Wszystkie komponenty zamontowano z wykorzystaniem dedykowanych i zabezpieczonych antykorozyjnie wsporników. Przełącznik gaz-benzyna nie znalazł jeszcze optymalnego miejsca. Na razie zamontowany obok lewego słupka. Kompletny zawór tankowania LPG zawitał pod klapkę wlewu paliwa. Nie trzeba nic wkręcać, żeby wygodnie zatankować. Zbiornik toroidalny 680×270 o pojemności 82 litrów zastąpił koło zapasowe. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i śledzenia nas na Facebooku.